Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jest bardzo wcześnie rano, więc my od samego rana w okularach. Wydaje mi się, że dzisiaj tak już pozostanie. Jest chwileczkę po 8, jak widzicie pogoda dopisuje, a my jedziemy nad zatokę Halong Bay. No i zobaczymy, no mamy nadzieję, że widoki będą ładne. Mamy nadzieję też, że pogoda trochę się rozpogodzi. Ja w razie czego jestem w krótkim rękawku. A ja w długim, także komplementujemy się. Chcemy zaznaczyć, że my już byliśmy na tripie do Halong Bay, tylko byliśmy na trochę innym. Nazywał się 2 dni, 1 noc i teraz stwierdziliśmy, że pojedziemy na jednodniówkę, no i zobaczymy, jakie są różnice. A na razie jesteśmy na pierwszym stopie, jest to fabryka pereł. Wiecie, to trochę tak jak fabryka alabastru w Egipcie, czy podobne miejsca, czyli opowiadają Wam przez 5 minut, co można tutaj złowić, jak można coś wyprodukować, opowiadają cały proces, jak to się robi, no a później zapraszają Cię do sklepu, no i możesz sobie kupić naszyjnik za $6000. Dowiedzieliśmy się, jak się robi perły. To było ciekawe. To było ciekawe, ale sam sklep no to już troszeczkę się dłuży. I my czekamy, aż zobaczymy Halong Bay i wsiądziemy na statek. Na szczęście wyszło słońce, więc mamy nadzieję, że podniesie też tą mgłę trochę. Gdybyście się zastanawiali, czy dużo ludzi tutaj przywożą, no to jesteśmy w środku tygodnia, no i wygląda to mniej więcej tak. To, co muszę przyznać, to to, że naprawdę można się tu czegoś nauczyć. Tutaj siedzą pani i pokazują, jak wygląda zabawa z perłami, jeżeli chodzi o to, żeby one później urosły. Tutaj macie różne odmiany, widzicie, jak się je łowi, jak to wygląda. No i można się też dowiedzieć co nieco i o miejscach, gdzie te perły się hoduje, a także o historii. A tu macie standardową grupę. Tam jest pani, która opowiada. Wysłuchacie 5-8 minut i po sprawie. Wybieramy prezenty dla teściowej. Zastanawiamy się tylko, jaki rozmiar wziąć. Zaraz się dowiemy. Tu mamy taki za $7000. Ten bezcenny. Tam jeszcze dalej. No jest z czego wybierać. Próbowaliśmy się dowiedzieć, dlaczego akurat tutaj przywożą turystów na oglądanie pereł. Okazuje się, że jest to albo jedyne miejsce, Zatoka Halong, albo jedno z 2 miejsc, bo jest jeszcze wyspa Phu Quoc, gdzie hoduje się perły, więc to właśnie dlatego jest to takie popularne w tym miejscu. Dotarliśmy do mariny, zaraz będziemy się bordować na łódkę, ale jeszcze zbieramy grupę, no i będziemy się jakoś dzielić też na 2 łodzie. Tak wygląda port w Halong Bay. Widać w oddali. Tutaj stoją łodzie. Tutaj stoją łodzie. A będziemy płynąć tam w kierunku tych skał. Tutaj jedna już odpływa. Tam druga odpływa. Jak widzicie, będzie masa ludzi. No a my szukamy naszej. Patrzcie, ile ludzi idzie. To jest nasza grupa. I będziemy się razem musieli jakoś pomieścić. Jest i nasza łódź. Jest całkiem fajna. No nie to co piąteczka ostatnio, ale to tylko kilka godzin. Ruszyliśmy. Tutaj widzicie takie mieszkalne łodzie. Na takich byliśmy ostatnio. Naprawdę fajny experience. Niestety bardzo drogi, bo płaciliśmy chyba $150 za to. Ale i tak uważamy, że warto. Jeżeli macie czas, to
Tutaj jest one night obowiązkowo. A tak wygląda nasz lunchik. Są krewety, są spring rollki, jest jajeczko, kurczak, ryżyk, na deser arbuzik. Chyba pojemy. Nasz rejs rozpoczęliśmy od lunchiku, oczywiście, ale co warto wspomnieć, to w Halong Bay nie można przynosić tutaj plastikowych, jednorazowych butelek, tylko można w szkle. I takie też tutaj sprzedają. I na takim podstawowym cruzie, na jakim my jesteśmy, jedzenie jest jak najbardziej w cenie, natomiast za picie trzeba dodatkowo zapłacić. Ale Coca-Cola nie ma już tego obostrzenia, więc puszeczki są ok. A gdybyście się zastanawiali, to tak wyglądają ceny napojów tutaj na łódeczce. Za wodę trzeba zapłacić 30 000. To jest jakieś 5 zł. Tak mi się wydaje. Mieliśmy właśnie bardzo fajną rozmowę z taką koreańską rodziną, która mieszka w Japonii. Powiedzieli, że bardzo im się tu podoba, ale brud i smog im bardzo przeszkadza. No i rzeczywiście zauważyliśmy, że nawet ta Zatoka Halong, która jest takim mega turystycznym miejscem, no niestety, ale jest bardzo, bardzo brudna. Cieszymy się, że zabronili tu plastiku, ale jeszcze widać, że długa droga przed nimi. Już po lunchiku. Ja tylko powiem, że nie, to nieprawda, że ciągle gadam o jedzeniu. Tak się po prostu składa, chcę wam jedzenie pokazywać. Lunchik był dobry, było go bardzo dużo. Były owoce morza, był kurczak, był ryż, była zupka, był jakiś deserek, były owoce, także naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No i teraz płyniemy sobie dalej do naszej pierwszej atrakcji. Pierwszą atrakcją będzie kajakowanie albo pływanie łodziami bambusowymi, a do tego można jeszcze dodatkowo wykupić sobie speedboata. Także my się chyba na to skusimy, żeby zobaczyć jak najwięcej z tej zatoki. Dokładnie, pan przewodnik powiedział, że dopiero rok temu wprowadzili te speedboaty, więc zobaczymy, jak to wygląda. No i to prawda, bo jak byliśmy tu ostatnio, to nie mieliśmy takiej opcji, wtedy trzeba było wiosłować, a dzisiaj trochę polenikujemy. Tak wygląda nasza łódeczka w środku, czyli tutaj jest miejsce, gdzie mieliśmy lunchik, gdzie jedliśmy, a teraz zabierzemy Was na górę, żeby pokazać Wam, jak wygląda to z góry. Trochę się tłumnia tu już zrobiło. To jest cruise, ogólnie rejs łodzią 3-gwiazdkową. Na 5-gwiazdkowych wygląda to trochę lepiej, jest trochę więcej miejsca, na przykład można mieć basen tutaj na górze. Nie ma co, widoki są naprawdę świetne, łódź działa prężnie, można sobie znaleźć miejsce osamotnienia gdzieś tam z tyłu, z dołu, także bardzo serdecznie polecamy tu przyjechać, jest naprawdę mega, mega fajnie, można się naoglądać, chyba lepiej niż w Tajlandii, bo dużo więcej tych wysepek jest w jednym miejscu. Zapytaliśmy naszego pana przewodnika, co to za łodzie takie długie i szerokie. Powiedział, że to są łodzie transportowe i tutaj transportuje się drzewo z innych krajów, które później przypływa do Wietnamu i z tego się buduje. A my teraz będziemy powoli szkować się na speedboata, a po speedboacie będziemy na łódce bambusowej. Jeśli chodzi o takie pierwsze wrażenia z tego rejsu, to ja muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że jak ostatnio płynęliśmy, nie było tyle syfu, tyle tego plastiku i to może po prostu jest strasznie brudne. I też nie pamiętam, żeby było tyle łódek. Może płynęliśmy w jakieś inne rejony, jako że to było 2 dni, a nie tylko 1. Natomiast jest tutaj bardzo tłoczno. Te wszystkie jakieś, nie parowce, tylko wielkie statki puszczają tumany opar diesla. No i jest troszkę brudno, ale widoki, te góry ciągle nieziemskie. Nam przede wszystkim chodzi o te statki. Ich naprawdę tutaj nie było, a już na pewno nie w takiej ilości. Patrzcie, tam jeden płynie, tu jeden stoi, tam macie 2 takie wielkie za nami. Jak się odwrócimy, co czeka nas przed nami, to to samo. Takie statki typowo robocze. No trochę to psuje ten widok, co nie zmienia faktu, że my staramy się patrzeć na wysepki. Chcieliśmy się z Wami również podzielić historią, jak powstało Halong Bay. Oczywiście to nie jest prawdziwa historia, tylko to będzie legenda. Ja uważam, że jest prawdziwa. Mikołaj uważa, że jest prawdziwa. Ja trzymam kciuki, że też.
Natomiast jedna z legend o powstaniu Halong Bay brzmi następująco. Dawno, dawno temu napadły wrogie wojska na Wietnam. Wietnamczycy nie mieli jak się obronić, więc wyprosili u bogów, żeby zesłali tutaj armię Smoka. Armia Smoka stąpiła z niebios, obroniła Wietnam, a Wietnamczycy w podziękowaniu Smokowi i jego armii urządzili wielką ucztę. Niestety Smok z wojownikami trochę za długo zabalowali, bramy niebios się zamknęły, no i Smok nie mógł wrócić z powrotem do nieba. Dlatego postanowili, że spoczną właśnie tutaj, w Halong Bay. Podobno Halong Bay to jest głowa tej smoczej armii. Są tutaj jeszcze 3 inne zatoki w Wietnamie i to są brzuch i nogi. No i tyle z mojej strony. Jak już się dzielimy tak z Wami historiami, to w ogóle warto byłoby wspomnieć, że znajdujemy się na Morzu Południowochińskim, czyli ciągle to jest to samo morze, na którym byliśmy na Ko Chang, w Zatoce Tajlandzkiej, tylko tutaj jesteśmy nie w Zatoce Tajlandzkiej. Jesteśmy na Morzu Południowochińskim, jesteśmy bardzo blisko granicy z Chinami. Także Halong Bay znajduje się właśnie na północy Wietnamu, przy granicy z Chinami. A ja jeszcze dodam, że Halong Bay kojarzy mi się, to jest jeden z największych kłamstw mojego dzieciństwa, może takiego późnego dzieciństwa, bo jak obejrzałem w kinie w Łodzi Tomorrow Never Die i mówili, że James Bond tutaj pływał po Halong Bay, to niedawno się dowiedziałem, że to Halong Bay to jest w Tajlandii, a wcale nie tutaj, więc trochę smuteczek. Ekipa się zbiera, idziemy na kajaki / bambusy / speedboat. Na takie speedboaty właśnie idziemy. Jesteśmy już na platformie. Będziemy teraz szukać naszego speedboata. Speedboat jako pierwszy, później reszta. Patrzcie ile łódek, patrzcie ile ludzi. Tu jest naprawdę full. A to są te tak zwane bamboo boats. Muszę powiedzieć, że z bambu to nie mają dużo wspólnego. Czekamy na naszego speedboata, chyba właśnie podpływa. 10 dolków to kosztuje. No i cóż, zobaczymy, czy było to warte. Podobno jest dużo fanów. Low ready? Yes. Low ready? Yes, ready. Okay, guys, ready to go. Hold the phone very tight, okay? And also. No dobra, startujemy. Zobaczymy, jaki to jest speedboat. Mówią, że szybko i że rzuca, ale zobaczymy. Jest wypchany na maksa. No dobra, powiemy tak, jest moc, jest fajnie, rzuca naprawdę mocno, można się pośmiać. Nose there. Yes. The human face, right? Tutaj macie skałę, która jest w kształcie ludzkiej głowy. Human face, right? Tu widzicie nos, oczy, usta. No rzeczywiście. A When tu you za guys see the nami turtle, which widzicie means you can żubrę. lock, something like that. And in Vietnam, petite, that is a big puppy. The puppy. Anyone see the head of the puppy? A tam, słuchajcie, widać wiewiórkę. And also, anyone can see the natural rock here. That is the shape of the mermaid. Over here, look at my photo. The mermaid. See, lying down rock there. Anyone see? This one. Dobra, i to by było na tyle, kilkanaście minut, bardzo fajna jazda. My teraz się będziemy przesiadać do łodzi bambusowej, tak zwanej łodzi bambusowej i płyniemy dalej do jaskini. Musimy przyznać, że naprawdę warto wydać te $10. Naprawdę fajne doświadczenie. Pan tak kręci, obwozi, fajnie się jeździ, no i pokazują ładne skałki z bliska też. A jakbyście się zastanawiali, czy jest szybko, to spójrzcie na moje włosy.
keep it on. Nowa fryzura, każdy ma nową fryzurę. Jedziemy teraz do Luon Cave. Nie jest to takie proste, ale staramy się dać radę. Wsiadamy już na nasze łodzie. Jest tutaj bardzo, bardzo dużo zamieszania. Niektórzy to w ogóle rezygnują. I tak są to Koreańczycy. Najspokojniejsi ze wszystkich Azjatów chyba. No i staramy się wypłynąć tak jak ta łódka. Odpływamy. I będziemy płynąć do jaskini, a ta jaskinia jest tam. Tam można też wpływać kajakami. No ale po pierwsze ja mam nogę rozwaloną, a po drugie stwierdziliśmy, że nie ma zbyt dużo czasu po tym speedboacie, więc wybieramy bambu i oczywiście mamy VIP-owskie najlepsze miejsca. Z samego przodu. 7 minut w jedną stronę, 7 minut w drugą stronę, także w ciągu 15 minut będziemy z powrotem. Wszyscy na łódkach bardzo przyjacielscy, pozdrawiają się wzajemnie, żegnają się i witają. No ale jak widzicie, łódka za łódką, więc jest to raczej dość duża atrakcja turystyczna. Wpływamy do jaskini, a tam śpiewy. No i już widać problemy z kajakami, zresztą nie tylko z kajakami. Lepiej tutaj na tych łódkach, zdecydowanie bezpieczniej. My jak byliśmy ostatnio na Halong Bay, to byliśmy w innym miejscu na kajakach. Może sobie było bez problemu pokajakować bez tych łódek tutaj. Nie, ale byliśmy na otwartej przestrzeni. Patrzcie, jaką lagunę odwiedziliśmy. Jest naprawdę ogromna. Z tej perspektywy ta dziurka, przez którą przepływamy, wydaje się naprawdę malutka. No i wyłaniamy się w naszej zatoczce. Tutaj już widać miejsce, z którego wypływaliśmy. Tam stoją łódki, będziemy zaraz dokować i bordujemy się na nasz statek. Tak ogólnie to jest fajna rzecz. Hello! Nie jest może ona mocno spektakularna i nie trwa za długo, ale rzeczywiście ludzie się dobrze bawią. Jak się ludzie dobrze bawią, to znaczy, że warto. 15 minut i jesteśmy z powrotem, ale jak tu jesteście, naprawdę polecamy. My w sumie bambu polecamy, bo na tych kajakach ludzie często sobie nie radzą za dobrze i rzeczywiście pamiętajcie, że łódki bambusowe są większe. Tak. W Wietnamie to oznacza, że one mają pierwszeństwo. No i widzieliśmy tu takie 2-3 kajaki przepchnięte po prostu po chamsku. No można się zestresować. No i tak się człowiek nie zmęczy, a za to można pomachać wszystkim i pośpiewać jak Chińczycy. Sumujemy. Przystanek numer 2, idziemy do jaskini. Musimy wejść ponad 100 schodów i tam wejdziemy do jaskini. Wyjście jest z tamtej strony, tam podpływa łódka i tam nas odbiera. To jest właśnie kolejka do wejścia, także ludzi naprawdę jest więcej niż mało. My z Gabi byliśmy już tutaj w 2019 roku. To, co zapamiętaliśmy z tej jaskini, to to, że ona była całkiem fajna, jak na jaskinie, bo znacie nasze podejście do jaskiń, że było bardzo gorąco i się mega tam spociliśmy, bo taki był dziwny mikroklimat. Nawet nie chodzi o temperaturę, tylko po prostu o wilgoć. Niesamowicie wilgotnie było. I pamiętaliśmy też, że no praktycznie nie było ludzi. A teraz jak mamy tak czekać w tej długiej kolejce, żeby tam wejść, my znamy już tą jaskinię i wiemy, że jedyne co zrobimy, to z niej wyjdziemy. Tak. Mamy mieszane uczucia, ale specjalnie dla Was. Ja tylko dopowiem, że ktoś chciał tam zostać na łodzi i się relaksować. To byłam ja chciałam zostać na wodzie i się relaksować. Weszliśmy do jaskini. Cieszymy się z małych sukcesów. Jakbyście się zastanawiali, czy w jaskini jest mniej ludzi niż na schodach, to odpowiedź brzmi nie. Same formacje skalne bardzo ładne, no ale jak widzicie, macie czas im się przyjrzeć. Tutaj widać słonia, tu macie wilka, który wyje do księżyca. Teraz tego słonia trochę lepiej widać, tutaj nawet trąbę ma. No dobra, słuchajcie, zwiedzanie w takim syfie to jest po prostu tragedia. My się nie poruszamy nawet, nie wiem, 2 metrów na minutę. Masakra po prostu. No ale cóż, weszliśmy, to musimy wyjść, nie? Dokładnie. Jedna dobra rzecz, że jest zimno. No i pamiętajcie,
My to robimy dla Was, więc jak po tym odcinku nie będzie subów, to się na Was obrazimy. Dobra, żartowałem, nie obrazimy się, tylko dajcie nam wyjść z tej jaskini. Wydaje nam się, że większość z Was też nie jest zainteresowana akurat jaskiniami, ale ta na końcu jest wyjątkowo ciekawa i już Wam pokazuję, dlaczego tak jest. Spójrzcie, jaka wielka jaskinia. Tutaj jak się przyjrzycie, zobaczcie małpę. A tutaj widać koguta. Tylko musicie się przyjrzeć. A zgadnijcie, co widać tutaj. No i jest największa sala numer 3. Patrzcie, jak ona nieziemsko wygląda. Jest po prostu przeogromna. Jest też słynna z jednej formacji skalnej. Co Wam to przypomina? Fighting finger. Don't overthinking. Im głębiej, tym lepiej. Naprawdę to, co zapamiętam z tej wycieczki poza tym tłumem, to, że pierwszy raz chyba w życiu się nie pocę w jaskini w Azji Południowo-Wschodniej, a po drugie nawet zadyszki nie złapałem, jak tu wchodziłem, no bo wchodziliśmy 1 stopień na 15 sekund, więc nie było jak. No i tutaj macie najlepsze miejsce, żeby zrobić sobie zdjęcie. Panoramiczny widok na komnatę numer 3 i tu naprawdę jest bardzo, bardzo fajnie. Nawet jak już jesteście w tej komnacie numer 3, to jak się wyjdzie za róg, to okazuje się, że ona się dalej ciągnie i ciągnie i ciągnie. Jest naprawdę ogromna. Fajne te formacje skalne. No, nawet mi się podoba, tylko ci ludzie dookoła na początku przegięli. Teraz już jest lepiej, bo się rozeszli. Wychodzimy, żegnamy się z jaskinią. Ja muszę powiedzieć, że wbrew pozorom i pomimo strasznego startu świątynia, ta jaskinia naprawdę jest fajna. Zgadzam się. Bardzo mi się podobała, dużo bardziej niż poprzednim razem. Może dlatego, że było chłodno i Tak. przyjemnie, jak w klimatyzacji. To prawda. Także zmieniliśmy zdanie. Jak widzicie, nie jesteśmy tacy, że zdania nie zmieniamy. Ale teraz już sobie pójdziemy i jakiś fajny viewpoint Wam pokażemy. Nawet jeżeli ktoś naprawdę nie lubi jaskiń, to warto tu przyjść tylko dla tego widoku. Jak się wychodzi z jaskini, to wita Was poza tym takim uderzeniem gorąca przepiękny widok. Panorama takiej zatoczki. Tym widokiem się żegnamy z Wami i z jaskinią, ale to jeszcze nie koniec filmu. Jeszcze jedziemy na bardzo fajny viewpoint, który mamy szansę zdobyć. Jeżeli nie, to poplażujemy i to też Wam pokażemy. Ale naprawdę tak podsumowując, jak macie tą wycieczkę, wpadnijcie do tej jaskini, no bo i te widoki na zewnątrz wynagradzają, i te jaskinie w środku w sumie Bardzo fajna. z tych wszystkich, w których my byliśmy na każdym kontynencie, jest naprawdę fajna. Dokładnie. No a sama zatoka też śliczna, już prawie zachodzi słońce, jest 4, no ale jeszcze zdążymy na ten viewpointik pewnie przed zachodem słońca. Dobiliśmy do naszego ostatniego przystanku, czyli viewpointu i plaży. Jak widzicie, ludzi jest multum. Niestety przez te kolejki w jaskini dali nam bardzo mało czasu i zastanawiamy się, co robić. Czy zostać, czy iść na górę, czy się podzielić. Idziemy do góry, postaramy się zrobić obie rzeczy, ale jest ryzyko, że się nie uda. Słuchajcie, dotarliśmy, jesteśmy na szczycie. Zajęło nam to 9 minut, a jesteśmy mega styrani. Spójrzcie, jaki widok. Przepiękne. Naprawdę warto tu przyjechać, szczególnie przed zachodem słońca, bo od rana jest dość słabo ze słońcem. Polecamy, pozdrawiamy i idziemy dalej. Jeden z najpiękniejszych widoków na świecie. Widok na zachód słońca. Jeszcze trochę do zachodu, ale to z drugiej strony można go oglądać. Instagram. Versus rzeczywistość. No dobra, pokonaliśmy tutaj 400 stopni, 9 minut do góry, a teraz jest kolejka po prostu w dół i nie wiadomo, czy zdążymy. A tu na dole jest taka plaża, na której można pływać w spokoju, jak się nie chce,
wyjść na górę, albo jak się zeszło i się chce ochłodzić. Zatrzymaliśmy się tutaj jeszcze na takim podejście, żeby Wam tą plażę dobrze pokazać z każdej strony. No a my naprawdę nie mamy dużo czasu, więc musimy zaraz uciekać. Mamy nadzieję, że ta ostatnia wyspa Wam się podobała. Mamy nadzieję, że przede wszystkim viewpoint Wam się podobał. A jeszcze bardziej mamy nadzieję, że Wam się podobały foty z drona, bo jest to tutaj bardzo duże wyzwanie, więc prosimy, doceńcie lajki, suby, komentarze, co tylko możecie. Wpadnijcie na naszego Facebooka, Instagrama i gdzie tylko chcecie. A my tymczasem żegnamy się i to bardzo szybko, bo musimy biec dalej. Jako że wszyscy teraz jedzą, to skorzystaliśmy z okazji, uciekliśmy na górny pokład, jesteśmy tu sami, to możemy Wam trochę opowiedzieć o tym całym wypadzie. Jest to kompletnie całodniowy wypad, także pewnie wrócimy koło 9-10 dopiero do hotelu. Musicie się z tym liczyć, jednak ten przejazd z Hanoi do Halong trwa te 2-2,5 godziny. Jeszcze zanim się ludzi pozbiera, no to też wiecie jak jest. Nas wiesz kosztował $42,5 za osobę, żeśmy trochę wynegocjowali i uważamy, że to jest bardzo uczciwa cena. W tej cenie macie przejazd, macie wodę, macie lunch, macie łódkę, macie te wszystkie wycieczki, więc na pewno jest to mega, mega dobra cena. Jeżeli chodzi o klasę statku, no to no tak jak widzieliście, no tutaj szału nie ma, tak? Ani jedzeniowo, ani sprzętowo, no ale my nie po to tutaj przyjechaliśmy. Ostatnio jak byliśmy na cruzie takim 5-gwiazdkowym i on kosztował nas $150 i wtedy rzeczywiście wszystko było mega super. Ale za te $42,5 naprawdę ja się mniej spodziewałem, więcej bym sobie życzyć nie mógł, także na pewno to bardzo polecamy i pamiętajcie, że warto skorzystać, jeżeli macie tylko jeden dzień, jeżeli macie dwa, na pewno warto wybrać się na dwa. Dokładnie, my polecamy i tak, i tak. Te 2 dni były trochę bardziej spokojne, jednak ten jeden dzień był taki szybki, chaotyczny, bardzo dużo się działo. Myślę, że będziemy bardzo zmęczeni dzisiaj, jak wrócimy. Także, a jutro przed nami kolejna wycieczka. Dzięki wielkie, że zostaliście z nami. Widzimy się w następnym odcinku, a tymczasem trzymajcie się. Cześć! Pa, pa!